Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich wspierających, witam swoich subskrybentów, witam swoich podglądaczy kanału, którzy jeszcze nie zdecydowali się na subskrypcję. Zachęcam do tego. Zachęcam Was również do komentowania filmu, jak i również lajkowania. I jeszcze raz witam gorąco wszystkich. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy model od chińskiej firmy Meng. Mianowicie będzie to Abrams M1A2 SEP w wersji Tusk 2. O co chodzi z tym Abramsem Tuskiem 2 w wersji SEP? Wyobraźcie sobie, że na początku XXI wieku rozpoczęto taką zakrojoną na szeroką skalę modernizację Abramsów. Zaczęto od wszystkich M1A2, wszystkie M1 IP, duża część również podstawowych tych pierwszych M1. No i powiem Wam, że jeszcze do tego doszły M1A1. Przebudowano do najnowszego standardu właśnie M1A2 SEP. Co to jest SEP? To jest system, inaczej, to jest program ulepszeń systemu. Ta modernizacja zawierała w sobie unowocześnienie opancerzenia do trzeciej generacji pancerza wielowarstwowego i uwaga, zawierającego płyty ze stopu zubożonego uranu, warstwami grafitu, materiałów ceramicznych, metali innych niż stal, na przykład tytan. Zawierały również montaż nowych systemów obserwacji termowizyjnej, tzw. FLIR 2 drugiej generacji, montaż systemu klimatyzacji VC-SU, dodatkowe jednostki zasilające umieszczonego pod pancerzem, tutaj będzie Under Armour Auxiliary Power Unit, czyli takie UAAPU. Dodano również instalację nowego cyfrowego systemu kierowania ogniem. Wymieniono system, tutaj jeszcze wymiana systemu IVAS, posłuchajcie, na FBCB2. Nie przeczytam Wam tego po angielsku. No i oczywiście jeszcze wiele innych unowocześnień. A od 2005 roku na niektórych M1 Abrams jest montowane wyposażenie Tusk oraz Tusk 2. I na tym modelu widzimy właśnie opancerzenie takie falowane. To jest Tusk właśnie dwójka. A co oznacza Tusk? To od słowa angielskiego po prostu Tank Urban Survival Kit. Czyli taka osłona do walki w mieście, że ten czołg ma przeżyć po prostu. No tutaj mamy właśnie Urban Survival Kit i posłuchajcie, zwiększyło to ochronę czołgu właśnie w terenie zabudowanym. I teraz tak prezentuje się pudełko. Jest to sztywne pudło, autentycznie. Z drugiej strony mamy tutaj pokazane przez producenta sugerowane kolory farb, jakich mamy użyć do pomalowania tego czołgu. Widzimy, że tu są też olive green kolor, czyli najprawdopodobniej będziemy mogli też wykonać malowanie europejskie. Kolejna strona, bo tu mamy to typowe, takie amerykańskie, jeszcze pustynne malowanie. Nasza armia ma mieć tutaj SEP V3. Niestety z tego nie wykonamy modelu do polskiej wersji. No, na chwilę obecną armia polska nie posiada jeszcze swojego modelu, inaczej swoich czołgów docelowych. Szkoli się w tej chwili na wypożyczonych od armii amerykańskich czołgach M1A2 FEP, czyli na razie ćwiczy Wojsko Polskie na Abramsach, których używa na chwilę obecną tylko i wyłącznie US Marines. Jeszcze nie posiadamy ani jednego zestawu właśnie tego Abramsa M1A2 SEP V3.
No i co, teraz po prostu zaglądamy do pudełka. Aha, no model jest oczywiście w skali 1,72 i on jest pod numerem 72003. I uwaga, myślę, że ta wiadomość Was ucieszy. Te modele są w drodze do sklepu, są zamówione już w Męgu i płyną sobie spokojnie do sklepu, więc będą one w ofercie sklepu. To wszystko? Nie, tutaj coś jeszcze, jakaś karteluszka jest. No, twarde, pancerne pudełko. Produkcja chińska. I co tutaj mamy? O, jak fajnie, że jest tylko w ten sposób, jak Tamiya spięte. To jest taki pierwszy dla mnie model poglądowy. No i mamy tak, instrukcję. Ramki plastikowe z takiego jasno-szarego plastiku. Podobno to jest model taki łatwo składalny. Tutaj mamy z przezroczystego plastiku wykonane wszystkie elementy optyczne, czyli tutaj będzie bardzo fajnie to się prezentowało. No, dość mocno to jest. I chyba unboxing zacznę właśnie od tej ramki przezroczystej. Co my tu jeszcze mamy? Na chwilę obecną żadnego elementu fototrawionego nie mamy. Zresztą zajrzyjmy sobie do instrukcji teraz. Tak, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ramek z jasno-szarego plastiku. Ramka G to jest ta plastikowa z przezroczystego, czyli z całą tutaj po prostu oszkleniem optyki do tego modelu. No i malutki taki zestawik kalkomanii, a tak prezentuje się od frontu. No i co tutaj mamy? Pokazane mniej więcej jakie narzędzia będą nam potrzebne, czym na przykład pewne elementy wycinać, czyli cążkami, skalpelem. No i tu mamy kolejne elementy. No i nie wygląda to wcale na taki uproszczony model. Prezentuje się on naprawdę fajnie. Ma oddzielnie ogniwa wyprofilowane, jeżeli chodzi o ogniwa gąsienic oczywiście. Powiem Wam, że jest to pełnowartościowy model. Tutaj mamy właśnie. I tu mamy Tusk 1, Tusk 2, nie, Tusk 2 tylko chyba, no jeżeli się nie mylę, bo Tusk 1 to jest ten pasek. To, co tu naklejamy, to jest dodatkowa osłona jeszcze, po prostu Tusk 2. I teraz się tak przyglądam. No jest tego dość dużo, powiem Wam. Fajnie to się prezentuje. Czy są jakieś wersje? Bo z tego co pamiętam, producent zaznaczał, że można wykonać z tego modelu Abramsa Tusk 1, jak i również Tusk 2, ale zdaje się, że tutaj nie ma, bo pamiętam, że Model Trans robił właśnie konwersję, gdzie ten Tusk 1 właśnie wyglądał w ten sposób. To pozostawiam specjalistom. Jeżeli bardziej znacie się właśnie na tych różnicach między Tuskiem 1 a Tuskiem 2, to czekam na Wasze komentarze. Kolejne etapy sklejania. No i tutaj mamy właśnie, wklejamy na przykład osłonę karabinów maszynowych, osłonę właśnie z przezroczystego plastiku. Fajnie to wygląda. Tu mamy te anteny do zakłócania łączności właśnie w mieście, ale nie tylko. Mała, prosta, posłuchajcie, instrukcja. A teraz przechodzimy do elementów plastikowych. W międzyczasie pozwoliłem sobie na zmianę tutaj scenografii. Tak prezentuje się ramka właśnie z oszkleniem do wszystkich osłon, czyli mamy wszystkie pancerne szyby. Nie mamy żadnych tutaj folii, powiedzmy takich klisz do wklejania w osłony, tylko mamy po prostu plastikowe elementy z przezroczystego plastiku.
I teraz, czy tu są koła, tylko jedna ramka taka jest, czy są dwie? Jedna. To jest ramka C, na której znajdziemy elementy podwozia, jak i również gąsienic. Tak prezentują się koła, jedne, jak i również wewnętrzne. Podtrzymujące tu są też koła. Mamy tak samo już elementy gąsienic, które skrajnie naklejamy. Koła napędowe, elementy dolin, lampy widzę z tyłu, to są zdaje się lampy, które montujemy na tyle Abramsa, no i pierwsze elementy zawieszenia i pozostałych części. Naprawdę bardzo ładnie, zacnie prezentuje się ten model na ramkach. Detal jest naprawdę fajny. Odwrócimy sobie gąsienicę z drugiej strony. Tak samo koła. To nie jest model, powiem Wam, uproszczony, tylko pełnowartościowy, super model, naprawdę. No i tu mamy elementy do zbrojenia tego, do pancerzenia, tak? Czyli mamy tutaj tuska samego, do którego doklejamy sobie te właśnie dodatkowe osłony. No i prezentuje się to naprawdę super. Oj, szkoda, że tutaj, jeżeli to jest peryskopy do wieży, to fajnie by było, gdyby też one były wykonane. Ale popatrzmy, tutaj mamy, zdaje się, to jest skrzynka amunicyjna i w środku widzimy pociski. Włas. Jedna z osłon. Uzbrojenie, klapy. I to jest ramka B. Z drugiej strony tak się prezentuje. Pełnowartościowy model. Wieża. Doskonały, powiem Wam, detal. I na niektórych powierzchniach można dopatrzyć się tego antypoślizgowej farby, która jest nałożona na tą farbę kamuflującą. Kadłub, góra kadłuba. I model jest kompletnie otwarty. Elementy, które doczepiamy spód wieży. Kolejne elementy tu sobie odwrócimy. Tak prezentują się z drugiej strony. Tu mamy imitację właśnie kosza. Od spodu widzimy siatkę. Tu mamy elementy zmontowane na wieży, jak i również osłony. I to jest ramka F. Mamy kanistry, mamy tutaj żaluzję do chłodnicy, mamy elementy kosza. Jedna z anten tu jest pod numerem 24 i następna tutaj. Powiem Wam, że jest naprawdę, tak wygląda karabin. Elementy właśnie SEP dwójki, Tuska dwójki. Tu mamy granatniki, wyrzutniki granatów, granatników. No jest trochę sklejenia, super. To nie jest taki prościutki, uproszczony model, tylko pełnowartościowy, o czym już wspominałem, zestaw. No i tutaj mamy wannę. To jest tak zwane dopancerzenie wanny, które wklejamy właśnie tutaj w spód, które jest również montowane w Abramsach właśnie marynarki, znaczy US Marines.
czyli dopancerzenie spodu. Detal jest wyśmienity. Powiem wam, oglądałem zdjęcia któregoś dnia, chyba 2 lata temu, jak była parada pod Stadionem Narodowym, tam stał właśnie Abrams i tam sobie oglądałem. Tu widzimy też dopancerzenie. Włazy. I ostatnia ramka. Lufa składa się, widzę, z 2 elementów. Jarzmo. Gąsienice. To jest ramka D. I też są powywijane gąsienice. No i tu mamy kolejne uzbrojenie. I tak samo mamy magazynek. O, tutaj. Część 15. Od drugiej strony gąsienice tak się prezentują. Będzie co sklejać. Lufa oczywiście posiada no taki, zaraz, otwór z tej strony jest do lufy. To jest ten element pod palcem 10, a lufę mamy tutaj. No i moi mili, to wszystko, jeżeli chodzi o unboxing Abramsa od Menga. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. No tutaj znajduje się ta jeszcze taka tyci kalkomania. Bez wodotrysków. Moi mili, to wszystko. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania. Link do modelu do sklepu, bo wkrótce będzie preorder. Znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam też do wspierania mojego kanału. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.